Na to, co do tej pory wiemy, nie da się przyjść trybu 50-20 tak po prostu casuali. Trzeba się do tego odpowiednio przygotować i wykorzystać masę exploitów, słabych punktów mechanik, a jest ich naprawdę sporo. Zacznę od tych trzech najbardziej podstawowych popularnych, publicznie używanych przez wszystkich, a przynajmniej używanych pół roku temu, kiedy powinienem był zrobić ten odcinek. Większość animatroników nie przejdzie przez drzwi, jeśli nie podniesiesz kamery. Freddy będzie stał, wszyscy w wentylacji będą stali, koszmary będą stały, Freddyaki się nie będą respić. Jedyne animatroniki, które mogą nas zaatakować bez podnoszenia kamery, to Ballora, William Afton, Jacko Chica, Phantom Foxy, Lefty, no i w pewien sposób też Music Man czy Night Marion. Cała reszta animatroników albo nie jest w stanie nas zabić, albo wymaga, żebyśmy podnieśli kamerę albo zrobili coś innego, dlatego też Scott wymusza to na nas poprzez reset wentylacji. Dzięki temu możemy znacznie zaoszczędzić prądu. Nie musimy sprawdzać Freddy'ego, po prostu zamknijmy drzwi, zanim podniesiemy kamery. Tak samo z przednią wentylacją. Zamknąć, otworzyć kamerę, zresetować wentylację, zamknąć kamerę i otworzyć włas. Nie zżera to jakoś bardzo dużo energii. Prawie drzwi nie mają nikogo ważnego, więc możemy zostawić je otwarte podczas resetu dla oszczędzania energii, ale musimy pamiętać, że tamtędy wchodzi Rockstar Chica. Znaczek śliskiej podłogi musi być przy prawych drzwiach, a my musimy zawsze zamykać lewe i przednią wentylację, zanim sprawdzimy kamery. Po drugie, fast coiny. Strategie na tryb 50-20 wymagają zebrania dużych ilości monet w krótkim czasie i nie idzie ich zdobyć przechodząc przez kamerę, więc musimy skorzystać z drugiego sposobu. Powstrzymywanie niektórych animatroników daje nam monetki i w tym miejscu głównie mamy Helpiego i BBJJ. Ta trójka pojawia się bardzo często i naszym celem tutaj jest ich umyślnie prowokować, bardzo często podnosić i obniżać kamerę w pierwszych godzinach gry, kiedy dużo animatroników się jeszcze nie rozkręciło. Dzięki temu można szybko zarobić masę monetek. Jak puścisz rana z tylko tą trójką, żadnego innego animatronika, żeby ci nikt nie przeszkadzał, to możesz przez całą noc zebrać nawet 200 fast coinów, nawet więcej. Po trzecie i najważniejsze, animatroniki od pluszanek. Praktycznie nie idzie ich rozwalić podczas 50-20, ale znalazł się na nie sposób. Animatroniki od pluszanek nie zaatakują cię, jeśli twój tablet masz ustawiony na kamerze 8, gdzie te animatroniki są widoczne. Z jakiegoś dziwnego powodu Scott wprowadził coś takiego, ale jest i działa. Zatrzymując się na kamerze 8, zatrzymujesz wszystkie 3 animatroniki od pluszanek. Oczywiście nie możesz jednak sprawdzać innych animatroników, tutaj pojawia się problem z Phantom Foxym, którego w ramach rekompensaty zabija się deadcoinem. Ale nawet to jedno ma swój następny exploit. Animatroniki od pluszanek pojawiają się dokładnie o 1 rano, 3 rano i 5 rano. Kiedy animatronik się pojawi, przez 20 sekund będzie się przygotowywał do ataku. Także pierwszy animatronik pojawi się w 45 sekundzie nocy, ale będzie atakował od minuty 05. Teraz, gdy o 3 rano, druga minuta 15 sekund, pojawi się drugi animatronik, zastąpi tego pierwszego, ten pierwszy przestanie istnieć i też weźmie sobie 20 sekund przygotowania, podczas których możemy się bawić. Ten trik jest używany do rana, który nie używa deadcoina. Trafiasz Phantom Foxy'ego o 1 rano, o 3 rano kupujesz pluszankę drugiego animatronika, a o 4 rano trafiasz Phantom Foxy'ego i liczysz na to, że ostatni występ jest już o 7 rano, więc jesteś bezpieczny. Komuś udało się wykonać taki run, za co ma u mnie wysoki respekt. Pozostałe ważne, ale mniej popularne exploity to na przykład trik z figurką na stole. Kiedy na stole pojawia się figurka Foxy'ego, możemy być pewni, że ten wysunie się z pirackiej zatoczki do przodu o przynajmniej jedną fazę, a ma tam z jakieś 3 czy 4 fazy, zanim zacznie wchodzić nam do biura. Oczywiście możemy powstrzymać ten ruch, jeśli popatrzymy się na kamerę, ale nie możemy tego zrobić, jeżeli używamy exploitu z pluszankami. Musimy się cały czas patrzeć na pluszanki. I w tym momencie naszym celem jest to, żeby Foxy ruszył się do przodu o tylko jedną fazę. Może się ruszyć o 3, może się ruszyć o 4, może się od razu pojawić w naszym biurze. My chcemy, żeby się poruszył tylko o jedną fazę. Jeśli zostawimy go na dłużej, to już o 1 rano może nam wyjść, więc musimy być pewni, że na stole zawsze jest Bonnie i utrzymujemy go jak najdłużej. Kiedy na stole mamy Bonniego, Foxy czeka na swoją kolej, nie rusza się, nie przechodzi do następnych faz itd. Więc żeby wyjaśnić, jak to miało być działać, gdy na biurku pojawia się figurka Foxy'ego, musimy poczekać jakieś około 6 sekund, podnieść kamerę i od razu ją obniżyć. Najprawdopodobniej figurka się zmieni, ale nie obiecuję 100% skuteczności.
Jeśli system wam nie działa, poczekajcie trochę dłużej, 7-8 sekund, ale mi osobiście zwykle starczyło 6. No i ten trik jest bardzo skuteczny, bo udało mi się wziąć tryb na Foxiego, na Bonniego, ani razu nie spojrzeć na zatoczkę i parę razy z rzędu udało mi się przejść taką noc, więc ta strategia jest dosyć skuteczna. Oczywiście w takim trybie 50-20 jest trudniejsza, ale da się to zrobić. Za każdym razem, gdy resetujemy figurkę, pamiętajmy też o resecie wentylacji, bo zaoszczędzi to nam za każdym razem parę sekund. Więc jeszcze raz. Widzimy figurkę Foxiego, czekamy 6 sekund, podnosimy kamerę, zniżamy kamerę. Jeżeli tam jest figurka Bonniego, to nie ruszamy tej kamery. Musimy przetrzymać całe 45 sekund, tam 50 sekund, bo tam już blackout się zaczyna. Musimy jak najdłużej mieć tą kamerę zamkniętą, bo przez cały ten czas Foxy jest nieaktywny. Foxy nic nam nie zrobi. Ale też musimy pamiętać o drugiej części tego exploita. Jeżeli Foxy nam już wchodzi do biura, to nie ma żadnego znaczenia, jaka figurka jest na biurku. Nie zmieniajmy tej figurki, kiedy Foxy już nam wchodzi do pokoju. Wtedy możemy robić, co nam się żywnie podoba. Exploit Old Man Consequences to chyba mój ulubiony trik, który można wykorzystać w grze. Żeby wyjaśnić jedną rzecz, 45 sekund po zresetowaniu wentylacji ma miejsce blackout. Ekran gaśnie, animatroniki mogą nas wtedy atakować, dlatego musimy resetować wentylację częściej lub dokładnie co 45 sekund. Jednak gra nie działa w ten sposób, że podczas blackouta animatroniki po prostu cię atakują. Blackout działa w ten sposób, że podnosi i obniża twoją kamerę, co triggeruje te postacie. Dlatego, jeśli kamery byłyby w jakiś sposób zablokowane, system nie mógłby ich otworzyć i animatroniki nie mogłyby cię zaatakować. A Old Man Consequences właśnie dokładnie to robi. Jeśli już widzi, że blackout wyjdzie za wcześnie, jakieś 3 sekundy, to zwykle musisz podnieść tą kamerę, zaryzykować jeszcze jeden atak animatroników, ale jeśli jakimś cudem okaże się, że chwilę przed blackoutem zaczęła się minigierka Old Man Consequences, jedyne co musisz zrobić, to ją przegrać. Jeśli przegrasz tą minigierkę, to jeśli pojawia się na styk, zablokuje twoją kamerę do końca nocy i będziesz całkowicie bezpieczny. Oczywiście poza animatronikami, które nie potrzebują podniesienia kamery, jak na przykład Ballora, z nimi trzeba uważać. Trik z Old Man Consequences jest taką ostatnią deską ratunku. Jeśli ten się nie pojawi, to musisz zaryzykować, musisz zresetować tę wentylację. Trzeba też pamiętać, że blokada Old Man Consequences trwa parę sekund. Jeśli wyskoczy 20 sekund przed końcem nocy, to niestety już nie pomoże. 3:45 sekunda to już nie tyle jest exploit, co po prostu prosty, łatwy trik. Jak wiemy, blackout zaczyna się 45 sekund po ostatnim resecie wentylacji, więc jeżeli kamerę zresetujemy o 3 minucie 45 sekundzie, następny blackout zacznie się już po czasie, dlatego będziemy bezpieczni w tym jednym temacie, no o ile nie zapomnimy o marionetce, która bardzo przyspiesza nam blackouty. Jak już widzimy, że Foxy nam wchodzi do biura, to lepiej zaryzykować reset wentylacji wcześniej niż później. Jak macie zabić, to o 4:28 i tak cię zabije, a to, że wtedy cię zabije, nie oznacza, że teraz cię zabije. Teraz może jeszcze cię nie zaatakować o tej 3:45, czasie po 3:45, więc mamy większe szanse przeżycia, jeśli zrobimy ten ostatni reset wcześniej, a nie później. Dokładnie chwilę po 3 minucie i 45 sekundzie. Jeżeli to zrobimy, możemy już się wychillować, musimy tylko pilnować marionetki, pilnować energii, pilnować animatroników, które nam wchodzą, ale nie musimy już otwierać kamery ani jednego razu. I to byłoby na tyle, ale jest jeszcze jedno, ostatnie, najbardziej szalone odkrycie Ultimate Custom Nighta. Różne animatroniki atakują w różny sposób, niektóre atakują automatycznie po podniesieniu kamery, wymagają zamknięcia drzwi, włączenia kamery itd., ale jest też Toy Freddy. Kiedy Toy Fredo przegra swoją grę, zaatakuje cię, kiedy podniesiesz kamerę i będzie poprawna 10 sekundy. Ktoś zauważył, że Toy Freddy atakuje tylko kiedy twój timer stoi na 0 albo na 5, więc jeśli będziesz miał te 10 sekundy, nigdy ci nie dorwie. No tak, domyślam się, że to jest nierealne wymaganie, ale jedyne co chcę tą ciekawostką przekazać jest sam sposób działania Toy Freddy'ego.
przygotowuje się do ataku w konkretnych dziesiątych sekundy i potem jesteśmy bezpieczni z powrotem, żeby na następną dziesiątą sekundę sobie złapał. Jedyne co mogę doradzić, żeby sobie z Toy Freddym radzić, to bądź szybszy. Im krócej jesteś na kamerach, tym większa szansa, że nie otrzesz się o moment ataku Freddy'ego. Jest to oczywiście najbardziej RNG postać w całym UCN-ie, przynajmniej w strategii na 50-20, ale myślę, że warto zwrócić uwagę na jego mechanikę, bo jest dziwna. Scott to bardzo specyficznie zakodował, nie wiem czy to jakieś limity silnika czy coś, ale bardzo mnie to rozbawiło. Także tak, to są wszystkie exploity, które miałem do przekazania. Chciałem to zrobić pół roku temu, niedługo po tym jak Ultimate Custom Night wyszedł, niedługo po tym jak 50-20 zostało pokonane, nawet może wcześniej. Ale tak, to wszystkie exploity, które znam. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnych odcinkach.